Hello, 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 witajcie moje kochane strzelczynie. Słońce, ascendent, księżyc, Wenus. Czytanie dla Was na sierpień. Czytanie bardzo szczegółowe, dokładne, zawierające różne tematy. Te tematy macie w rozdziałach pod filmem, więc tam sobie zajrzyjcie, co Was interesuje. A my zaczynamy od energii ogólnych na ten miesiąc. I zobaczmy sobie najważniejszy cel. To pierwszy temat, najważniejsze cele. Jakie jest Twoje główne wyzwanie lub zadanie na ten miesiąc? Zobaczmy. Jakie jest główne zadanie, wyzwanie? Dziewczyny, mamy tutaj trójkę denarów. Czyli po pierwsze docenienie siebie, pokazanie tego, kim jesteście, jakie macie talenty. To jest też energia, jestem z siebie dumna, jestem zadowolona z tego, co robię. I to są oczywiście także sprawy zawodowe i finansowe. Czyli tymi wszystkimi tematami macie się zająć w tym miesiącu. Pokazać się z jak najlepszej strony, pozwolić siebie docenić, pokazać swoje mistrzostwo, ale też jest to energia, być może trzeba w tym miesiącu właśnie postarać się o awans, o podwyżkę. Więc to będzie główne zadanie na sierpień. Co jest tym, do czego masz dążyć? Co jest tym, do czego masz dążyć w tym miesiącu? Wyjść z energii obrażenia, naburmuszenia, apatii, znudzenia lub lenistwa w jakimś temacie, bo możecie być obrażone właśnie na jakiś aspekt swojego życia. Może jesteście obrażone na siebie, na miłość, na pieniądze. No i tutaj dążcie do tego, żeby wyjść z tej energii. Wyjść i zauważyć, zobaczyć, co Wszechświat chce Wam dać. Co Wszechświat ma dla Was fajnego, przygotowanego. Najlepszym sposobem na wyjście z czwórki kielichów jest wejście w energię wdzięczności. Więc to ja zawsze polecam przy tym, jak sobie poradzić. Jak sobie poradzić z takim nastawieniem. Co da Ci największy rozwój i poczucie spełnienia? Zobaczmy. Co Ci da? Wyrażanie swoich emocji, bycie dla siebie delikatną, czułą, mówienie tego, co czujesz sobie samej, ale także innym. No i też paść kielichów jest związane z taką troską o siebie i wyrażaniem siebie w sposób twórczy, taki artystyczny. Może czas na malowanie, pisanie, śpiewanie, taniec, więc to Ci da największe spełnienie. Właśnie takie mówienie, pokazanie światu, co czujesz, jaka jest Twoja wrażliwość. To piękne. Dobrze, główne zadania już mamy, te najważniejsze cele. No to teraz sobie przejdźmy do tematu pokus jakichś fałszywych. Co Cię przyciąga, ale może nie być dla Ciebie korzystne? Co Cię może przyciągać, ale nie jest korzystne? Wejście w energię takiego umęczenia myślowego. Wejście w energię, no tak, przecież muszę, albo tego nie mogę, albo to powinnam, a tu nie wypada, albo on powinien. To jest taki ścisk mózgu, który jest wywołany Twoimi własnymi myślami. Więc możesz mieć taką skłonność do tego, żeby właśnie wyobrażać sobie, że nie masz wyjścia,
Tak jak tutaj ten człowiek nie ma wyjścia, wydaje mu się, że nie może wyjść z tego autobusu, tramwaju, że jest przymuszony do siedzenia w tym miejscu. I właśnie może to być dla ciebie takie przyciągające, żeby wejść w taką rolę, żeby wejść w taką energię, ale to na pewno nie będzie korzystne. Wszelkie ograniczenia, jakie się pojawią, one będą wynikały z twoich myśli po prostu. Dobrze. Czego masz unikać, mimo tego, że wydaje się kuszące w sierpniu? Czego unikać, a będzie kusiło? Powrotu do przeszłości, bycia w przeszłości, życia przeszłością. Niepoświęcania energii na teraźniejszość, tylko właśnie wracanie do jakichś tematów z przeszłości, które będą cię zawieszały, które będą sprawiały, że no właśnie, będziesz tak jak tutaj ta osoba. Zimna kawa, zamyślenie i brak wpływu na to, na teraźniejszość. Więc nie wracaj do przeszłości. Jakie złudzenia lub iluzje mogą ci przeszkodzić? Tego, że wyznaczyłaś granice, tego, że jesteś asertywna, albo że utrzymasz te granice, tak? Że jak powiedziałaś nie, to ktoś zrozumie, że to jest nie. Albo masz iluzję tego, że przecież powiedziałaś, o co chodzi i nie dasz sobie na głowę wejść. A może się okazać, że właśnie dasz sobie na głowę wejść. Nie? Więc iluzja asertywności, iluzja bycia asertywną, może ci to ciężko przychodzi po prostu. I sobie teraz założyłaś, tak, już będę asertywna, nie dam sobie w kaszę dmuchać, a tu się okaże, że jednak tak średnio. Dobrze, idziemy teraz w kierunku nowych możliwości i sprawdzimy tutaj, co z tymi nowymi możliwościami w sierpniu, co warto rozpocząć w tym miesiącu. Pierwsze pytanie. Co warto rozpocząć w tym miesiącu? Mam wrażenie, że chodzi o takie tematy, z których realizacją zwlekasz. Tak jakbyś czekała na odpowiedni moment, tak jakbyś sobie myślała, dobrze, to może jeszcze poczekać, albo coś podświadomie odsuwasz w czasie, przekładasz. Więc nie przekładaj, jeżeli masz dobry pomysł, jeżeli masz dobry plan, to jest dla ciebie miesiąc na to, żeby to realizować. Żeby już nie przedłużać, bo może cię ominą jakieś szanse, jakieś okazje, więc nie ma to za bardzo sensu. Po prostu to, na co długo czekasz, o czym długo myślisz, to warto rozpocząć, bo tutaj będzie dobry moment. Jakie drzwi się otwierają i co możesz dzięki nim zyskać? Jakie drzwi się otwierają, co możesz dzięki nim zyskać? Zobaczmy. Drzwi być może do jakiegoś mężczyzny. Drzwi do twojego partnera, do twojego taty, ojca twoich dzieci, drzwi do twojego szefa na przykład, żeby o czymś porozmawiać. Natomiast jeżeli nie chodzi o jakiegoś mężczyznę, to może to być energia drzwi do stabilności.
do obfitości, do takiego mądrego zarządzania życiem, czasem, drzwi do ustabilizowania pewnych energii, stworzenia jakichś mocnych fundamentów, czegoś, co będzie Ci służyło przez lata. To jest też energia troski, takiej z miłością o drugą osobę. W jakim obszarze życia warto postawić pierwszy krok? W jakim, coś nam wypadło. No, dziewczyny, bycie na tym kanale do czegoś zobowiązuje. Więc każdy obszar Twojego życia, który pozwala Ci spełniać Twoje marzenia, który napełnia Cię nadzieją, wiarą, który pozwala Ci błyszczeć, być inspiracją dla innych. Każdy obszar, w którym czujesz, że jesteś wspierana przez niebo, przez gwiazdę, to tutaj zrób pierwszy krok. Może zrób pierwszy krok właśnie do tego, żeby poczuć się jak gwiazda, żeby poczuć się częścią wszechświata. Zobaczmy, w takim razie, skoro już wiemy, jakie są nowe możliwości, to zobaczmy, co warto zakończyć. Co warto zakończyć? Co przestało Ci służyć i należy zostawić to za sobą? Jakieś obciążenie. To może być obciążenie wynikające z tego, że bierzesz na siebie za dużo. Że jesteś w takiej właśnie energii trochę siłaczki. Ja sobie ze wszystkim poradzę, albo ja chcę się wykazać, ja chcę, żeby inni zauważyli, jak ja się staram. To jest taka energia zmęczenia i obciążenia. Ale to jest też karta, która mówi o tym, jeżeli mylisz pomaganie z wyręczaniem, a to są dwie różne rzeczy, to trzeba to zostawić za sobą. To już Ci nie służy. Właśnie noszenie tych siat, zajmowanie się wszystkim, kiedy inni po prostu sobie lewitują, tak? Jakie schematy, relacje albo sytuacje mają odejść? To wszystko, co powoduje, że odcinasz się od rzeczywistości, że uciekasz w świat iluzji, że dopowiadasz sobie pewne rzeczy, nie chcesz zobaczyć jakiejś prawdy, że fantazjujesz, albo uciekasz właśnie w ten świat marzeń. Te schematy, relacje, które sprawiają, że nie jesteś tu i teraz. To też, dziewczyny, mogą być jakieś schematy dotyczące uciekania od rzeczywistości, ale przez jakieś substancje. Tak, że bycie tu i teraz, rzeczywistość jest dla mnie tak ciężka, tak straszna, że ja uciekam. Po prostu. Uciekam. Dobrze. Zobaczmy, zamknięcie czego będzie dla Ciebie uzdrawiające. Zamknięcie czego będzie uzdrawiające? Tego wszystkiego, co powoduje, że jesteś w karcie wisielca. Czyli w takim właśnie zawieszeniu. Być może to zawieszenie, ono wynika z tego, że czekasz na kogoś, na coś. Na czyjąś odpowiedź, na jakiś ruch ze strony kogoś.
I to powoduje, że właśnie nie idziesz do przodu. To też mogą być te wszystkie rzeczy, które powodują, że coś opóźniasz. Albo muszę się zająć najpierw tym, albo muszę tutaj odwiedzić tę osobę. To wszystko, co nie sprawia, że idziesz do przodu. Więc to należy zamknąć. Być może jest jakaś osoba, która jest w twoim życiu i opóźnia właśnie coś, bo musi się zastanowić już i zastanawia się 3 lata, bo najpierw musi wziąć rozwód, a przecież są małe dzieci. Wiecie, tego typu wszystkie sytuacje. No dobrze, no to idziemy do obecnego położenia. Gdzie teraz się znajdujesz? Na początku tego miesiąca. Gdzie się teraz znajdujesz? W bardzo dobrym miejscu. Być może czujesz opiekę sił wyższych. Może ważne są dla ciebie przyjaźnie, twoi bliscy, przyjaciele, jakieś sprawy z nimi związane. Część z was myśli o ślubie swoim lub czyimś. Część z was może myśli o jakiejś uroczystości takiej typowo rodzinnej. Ale to jest też dla was moment, dziewczyny, w którym macie się zastanowić nad tym, w co wierzycie, na temat swojego życia, na temat siebie, tego, gdzie idziecie i nigdy nie wątpić. To jest ten moment. Jakie energie dominują w twoim życiu w tym momencie? Jakie energie dominują? Zobaczmy. Takie, które będą cię pchały do tego, żebyś poczuła się dobrze. Sama ze sobą. To jest też energia, ja już wiem, że to, czy czuję się szczęśliwa, czy czuję się nieszczęśliwa, w dużej mierze zależy ode mnie. Nie uzależniam tego szczęścia od innych osób w tak dużej mierze. To jest taka karta, która też mówi o tym, mogę spełniać swoje marzenia, spełniam swoje marzenia. Robię tak, żeby było mi dobrze. I to jest ta energia dominująca. Co masz zaakceptować, zanim ruszysz naprzód? Co masz zaakceptować? Swoje talenty. Szczególnie te dotyczące szeroko pojętej ezoteryki, rozwoju duchowego. Być może wiesz, że masz takie talenty, ale nie do końca chcesz je wykorzystywać. To jest też energia korzystania ze swojej intuicji. Masz świetną intuicję, korzystanie ze swojego doświadczenia i wiedzy, którą nabyłaś nie tylko teraz, ale przez wcielenia. Masz to zaakceptować, że jesteś mądra i że właśnie być może kiedyś byłaś wiedźmą. To jest też karta, która mówi o tym, pewne rzeczy mogą być tajemnicą przez długi czas, ale pewnego dnia zostanie to wyjaśnione. I to też trzeba przyjąć po prostu. Teraz pójdźmy w stronę tajemniczego kierunku, tajemnic sierpniowych. Co Wszechświat chce ci ujawnić teraz, w tym miesiącu? Jaka ukryta siła działa w twoim życiu? Zobaczmy. Jaka ukryta siła? Siła jakiegoś mężczyzny, jakaś energia mężczyzny. Tutaj mamy tego mężczyznę w Królu Kielichów, czyli trygon wodny, rak, ryby albo skorpion. Ale to może być energia też innego mężczyzny, raczej pozytywna, romantyczna, taka czuła, ciepła,
Więc to jest ta ukryta energia. Co stanie się jasne w tym miesiącu? Co stanie się jasne w tym miesiącu? To, że możesz działać. Że to już ten moment, i tutaj wracamy do i pierwszej karty, tej trójki denarów, i siódemki denarów. To, że dla ciebie to jest czas na to, żeby wprowadzać w życie to, czego naprawdę chcesz. Żeby przejąć kontrolę, żeby wejść w energię magini, żeby zacząć materializować. Dla części z was będzie to wejście naprawdę w taką energię liderki. Ja chcę mieć własną działalność, ja chcę mieć panowanie nad na przykład, nie wiem, tym, co się dzieje w moim domu, w mojej relacji. Okej. I jakie sekrety mogą wyjść na jaw? Sekrety związane z tym, z taką sytuacją, w której ktoś się od ciebie odsunął, być może przestał odzywać, albo wasz kontakt się zmienił, ktoś się oddalił lub powiedział, że potrzebuje przerwy. Dobrze, teraz idziemy w stronę duszy, czyli co pomoże ci odnaleźć wewnętrzną harmonię, co pomoże ci odnaleźć działanie. Działanie, twoja odwaga, właśnie chęć do pokazania siebie znowu. I wiara w swoje pomysły, wiara w to, co cię inspiruje. Jak możesz lepiej słuchać swojej intuicji? Mając solidne podstawy, takie poczucie bezpieczeństwa, jeżeli będziesz w poczuciu bezpieczeństwa i z drugiej strony nie będziesz się bała dzielić tym, co jest dla ciebie ważne, to będziesz jaśniej czytała znaki. Energie jakich duchowych przewodników będą najmocniejsze właściwie w tym miesiącu? Pchające cię ku nowej drodze, dodające ci optymizmu, takiej naturalności, ale właśnie przede wszystkim pomagające ci otworzyć się na nowe w twoim życiu. Nowa droga zawodowa, nowa droga, jeżeli chodzi o twój rozwój, poznawanie nowych rzeczy, nowych ludzi, nowych smaków, zapachów. Te wszystkie energie, które pozwolą ci ufnie patrzeć do przodu i otworzyć się właśnie na nowe. Jaką drogę przejdziesz w tym miesiącu? Jak zmieni się twoja energia od początku do końca tego miesiąca? Myślę, że wiele rzeczy, które do tej pory w jakiś sposób cię przerażały, albo nie wiedziałaś, na czym stoisz, albo nie wiedziałaś, czego ktoś od ciebie chce. Tam, gdzie była ta ciemność, tam, gdzie było to błoto, to tutaj ty weźmiesz latarkę i po prostu zapalisz światło. Więc wyjdziesz z tych wszystkich myśli, które powodowały, że czułaś się niestabilnie. Jakie lekcje wyniesiesz z tego czasu? Czym jest dobry związek? Jak tworzyć fajne relacje? Jak utrzymać równowagę dawania, przyjmowania w związkach? Kto jest twoim przyjacielem? Kto jest twoim wrogiem? Jak współpracować, współdziałać? Z czym zakończysz ten cykl?
Mam wrażenie tutaj z tego całego czytania, że przestaniesz sobie umniejszać, że przestaniesz opowiadać właśnie straszne historie na temat swojego życia i siebie w swojej głowie. Pewnie wyjdziesz z jakichś kompleksów. Wyjdziesz z tej energii, że muszę zasłużyć, albo że mi się nie należy, że muszę się bardziej starać, że jestem niewystarczająca. Dobrze, no to co dziewczyny, to teraz idziemy do tematu pracy. Zobaczymy sobie, jak ta energia będzie wyglądała, jeżeli chodzi o wszystkie sprawy zawodowe. Sprawy zawodowe. I zaczniemy sobie od dziewczyn, które pracują, które mają zatrudnienie. Jak to będzie wyglądało w tym miesiącu? Energia zawodowa, z którą wchodzisz w ten miesiąc. Co będzie dominowało, co dominuje w Twoim podejściu do pracy na początku tego miesiąca? Zobaczmy. No myślę, że bardzo dobra energia, bo to jest 10 kielichów, a 10 kielichów to energia szczęścia, dążenia do tego szczęścia, szczególnie jeżeli chodzi o szczęście emocjonalne. To może być szczęście z pracy, chęć bycia szczęśliwą w pracy, ale też tworzenia fajnych relacji, fajnej współpracy. Więc bardzo dobra karta. Bardzo dobra karta. Zobaczmy, co będzie Twoim największym zawodowym atutem w tym miesiącu. Jaka umiejętność albo cecha pomoże Ci wyróżnić się w pracy. Zobaczmy. Myślę, że pierwsze, co pomyślałam, to odwaga. Twoja odwaga. Też takie uzdrawianie, naprawianie sytuacji, które wymagają naprawy. Znajdowanie tej drogi do tego, żeby wyjść w jakichś tematach na prostą. Żeby tutaj coś uleczyć, tak? Ktoś popełnił jakiś błąd, albo jest sytuacja, która wydaje się już stracona, jakiś pomysł, jakiś projekt, no i wchodzisz Ty i tutaj jesteś tą naprawiaczką. Też Twoim atutem w tym miesiącu może być nadawanie nowej energii jakimś starym projektom czy pomysłom. Takie odrodzenie właśnie dotyczące jakichś tematów. Że no miało to być zrobione kiedyś, ale ktoś o tym zapomniał, a Ty tutaj znajdujesz w jakiś inny sposób podchodzisz do pewnych rzeczy i dzięki temu dodajesz tej nowej energii. Więc to są Twoje atuty. Główne zadanie albo wyzwanie tego miesiąca. Na czym warto się skupić, by nie przegapić ważnej okazji? Zobaczmy. Na czym się skupić? Na nowości, na podejściu w nowy sposób do pewnych rzeczy. To jest taka energia świeżego spojrzenia, ale też ruszania w takie strony, które są dla Ciebie nowe, w których być może nie masz zbyt wielkiego doświadczenia, ale chcesz to poznać, chcesz to zobaczyć, chcesz się tego nauczyć. Też idź za głosem swojego wnętrza. Tak, a tam jest optymizm, tam jest radość, tam jest naturalność, tam jest takie działanie, taka myśl,
Spróbuję czegoś nowego i dam sobie z tym radę, bo wiem, że tak będzie. Relacje zawodowe sprawdźmy teraz. Jak będą układały się kontakty ze współpracownikami? Zobaczmy. Myślę, że tutaj mogą być jakieś sytuacje kryzysowe. Może ktoś na przykład próbować w taki niefajny sposób ingerować w to, co ty robisz. Może dojść do jakiegoś spięcia, ale też może być tak, że jakieś relacje ulegną nagłej zmianie o 180 stopni. Ktoś, kogo nie lubisz, okaże się pomocny, ktoś, kogo uważałaś za przyjaciela, przyjaciółkę, może zrobić coś, co tobą wstrząśnie. Jak będą się układały kontakty z przełożonymi? Mam wrażenie, że tutaj będziecie odchodzić od jakichś schematów, odchodzić od jakichś energii, które były do tej pory, a które nie powodowały dobrych rzeczy, więc to jest wiadomość dla tych dziewczyn na przykład, które miały na pięku z przełożonymi, tak jakbyście poszli w nową stronę, a odeszli od jakiejś sytuacji, energii, właśnie zachowań. Tak? Ruszyli do przodu, pozostawiając za sobą to, co nie było korzystne. Co możecie zaskoczyć w pracy w tym miesiącu? Ukryty zwrot akcji, niespodzianka albo nieplanowana zmiana. Zobaczmy. Koniec czegoś. Może jakiś projekt się zakończy niespodziewanie. Może koniec jakiegoś trudnego etapu. Być może koniec dla ciebie jakichś obowiązków, zajmowania się czymś. Tak jakby coś przestało być istotne, tak jakby, nie wiem, to może być też taka energia, pracujesz nad jakimś pomysłem, albo ostatnio były wskazówki do tego, żeby się czymś zajęła, a tutaj nagle ktoś ci przyjdzie i powie, że już nie, że to już nie jest ważne, że to już się skończyło, no i właśnie trzeba iść w tę nowość. Co możecie osłabić, na co uważać, co może działać na twoją niekorzyść, jeśli nie zachowasz czujności? Na co uważać? Na szybkie działanie bez namysłu. Ale też u niektórych z was na działanie, moje kochane, jakiejś osoby, jakiegoś mężczyzny, kogoś z trygonu ognia, baran, lew albo strzelec. Rada od kart na ten miesiąc. Co robić, by ten czas był owocny i stabilny. I zaraz wam powiem jeszcze, co tutaj mi przyszło do głowy. Zobaczcie, zaczęłyśmy od 10 kielichów, a tu rada jest bądź paziem kielichów. Czyli żyj w zgodzie ze swoimi emocjami. Daj się prowadzić swoim prawdziwym uczuciom. Bądź też aktywna w taki sposób twórczy. I teraz wam powiem, dziewczyny, co tutaj jeszcze z tego układu, bo tutaj robimy dla dziewczyn zatrudnionych, ale dziewczyny, jeżeli jesteście w pracy, która nie daje wam satysfakcji, jeżeli jesteście w miejscu, w którym nie czujecie się szczęśliwe, to ten miesiąc może być przełomowy. Może to być miesiąc, w którym podejmiecie decyzję o tym, że chcecie zmienić pracę, że już nie chcecie być w tym miejscu i to będzie dobre. Może być też tak, że dla niektórych z was jest to ostatni miesiąc w tej pracy.
Dlatego i wy o tym wiecie, bo to nie jest jakaś nowość. Dlatego tutaj mamy i nowe drogi, i zakańczanie, i odchodzenie. To tutaj chciałam o tym wspomnieć, bo aż się prosi. Więc jeżeli chcecie zmieniać pracę, jeżeli wam niedobrze w tej pracy jest, to dobry krok zrobicie. Napiszcie w ogóle w komentarzu, czy tutaj są takie osoby, które właśnie mają już dość i myślą o odejściu. No dobrze, to teraz skoro były dziewczyny pracujące, to teraz te, które poszukują pracy. Co tam? Twoja energia na początku miesiąca. Z jakim nastawieniem i wewnętrznym stanem wchodzisz w ten miesiąc poszukiwań? Zobaczmy. Co tutaj, co tutaj? No i znów 10 kielichów, mówię znów, bo ta sama karta pokazała się dziewczynom, które mają pracę jako pierwsza, czyli z jakim nastawieniem? Bardzo emocjonalnym i myślę, że pozytywnym. Mam wrażenie, że będziecie się kierowały w tym szukaniu pracy swoimi emocjami i tym, żeby właśnie być szczęśliwą. To jest też takie pozytywne nastawienie i też myślę, że w tym miesiącu nie tak ważne dla was będzie, ile zarobicie, co jak będziecie się czuły. Największy atut zawodowy, który warto teraz pokazać, co warto podkreślić w CV, na rozmowie lub w działaniach. Zobaczmy. Spójrzmy. To, że potraficie odejść w taki bardzo zdrowy sposób od tego wszystkiego, co może działać na niekorzyść jakiegoś projektu, pomysłu, to, że potraficie znaleźć nową drogę i nowe rozwiązanie i nie skupiacie się na tym, żeby trzymać się jakichś twardych zasad, tylko jeżeli widzicie, że coś nie przynosi właśnie tej korzyści, że coś jest marnowaniem czasu, że coś jest marnowaniem energii, to macie w sobie taką mądrość, żeby to usprawnić. Ok? Też takim atutem może być właśnie to, że wy jesteście osobami, które nie marnują czasu i nie marnują energii na niepotrzebne rzeczy. Że jeżeli działacie, to działacie w taki sposób, który no jest taki bardzo twórczy, ale też dużo daje. Po prostu jesteście produktywne w swoim działaniu. Nie zajmujecie się takimi rzeczami, które no, są stratą czasu. Główne wyzwanie lub przeszkoda tego miesiąca. Co może utrudniać znalezienie pracy albo wprowadzać zwątpienie? Moje kochane, po pierwsze, być może założyłyście sobie jakąś konkretną odległość od waszego miejsca zamieszkania, a trzeba będzie poszukać trochę dalej. Z drugiej strony komunikacja, ale nie chodzi mi o rozmowę, tylko bardziej o środki transportu. Może być wyzwaniem niespóźnienie się gdzieś, bo będą korki, bo samochód się zepsuje, bo będzie uszkodzone metro. Też utrudnieniem pracy może być dla was wyjście spoza jakiejś strefy komfortu.
Czyli szukacie cały czas w tych samych obszarach, w tych samych miejscach, a tutaj tak jakby trzeba było ruszyć odważnie do przodu. Ku przygodzie, ku właśnie nieznanemu. Gdzie szukać szans? Ukryte możliwości, jaki obszar, kontakt albo sposób działania może przynieść efekty. Zobaczmy. Zobaczmy. Mam wrażenie, że macie uważać, moje kochane, na to, żeby nie brać na siebie za dużo. Żeby nie wchodzić w taką energię wszystko wszędzie i naraz. Bo jak będziecie bardziej takie swobodne, bez obciążeń, niezmęczone, jeżeli nadacie temu większą lekkość, to będzie ta szansa, tak? Czyli iść na 1 rozmowę dziennie, a nie na 6. Po prostu to szukanie pracy ma nie być dla Was męczące i wtedy będzie dobrze. Wtedy będzie ok. Czy pojawi się konkretna propozycja pracy, czy ten miesiąc przyniesie realne oferty, takie rozmowy? Zobaczmy. Myślę, że tak. I to takie, albo w takich firmach, albo na takich stanowiskach, których w ogóle teraz nie bierzecie pod uwagę. Na co uważać podczas poszukiwań? Czego unikać? Co może zniechęcić albo wyprowadzić na manowce? Unikajcie, moje kochane, czy tak, trzeba się pokazać od dobrej strony, ale nie możecie się pokazać od strony takiej osoby zadufanej w sobie i skoncentrowanej tylko na sobie, że wchodzicie na przykład na rozmowę, i jesteście całe na biało, tak? Ale też może trochę pogoda będzie wpływała na waszą siłę do szukania pracy. Może na przykład będzie ładna pogoda i pomyślicie sobie, to dzisiaj nie, bo jest tak fajnie, to pójdę się poopalać, albo będzie za gorąco i nie będzie wam się chciało, więc tutaj na to zwróćcie uwagę. Rady na ten miesiąc. Co zrobić, by zwiększyć szanse swoje na zatrudnienie? Pierwsze. Wejść w energię cesarzowej, to znaczy ogólnie otworzyć się na obfitość wszechświata, ale też wzbudzić w sobie energię pewności siebie, takiej spokojnej pewności siebie i przekonania o tym, że ja wiem, kim ja jestem i ja wiem, co sobą reprezentuję. Nie muszę o tym krzyczeć, ale też nie będę się tego wstydzić ani chować pod stołem i udawać, że jestem taka skromna. Więc to pierwsza rzecz. A druga rada. Druga rada to rada. Być może warto wrócić do jakichś firm, do których już kiedyś wysyłałyście CV, bo tutaj mamy taką energię, powracam do czegoś z przeszłości, albo daję komuś drugą szansę, albo komuś się przypominam. No i wtedy, i to też może być dla niektórych z was dobry trop. Ok, no to teraz idziemy do czego? Do spraw finansowych. Zostajemy w sferze materii i zobaczmy, jak tam finanse dla was, strzelczynie,
na ten miesiąc. Ogólna energia finansowa tego miesiąca. Co będzie dominowało w tej sferze? Zobaczmy. Słuchajcie, to karta diabła. Karta diabła z jednej strony może oznaczać nadmiar pieniędzy. Jakieś szanse do tego, żeby zdobyć pieniądze, żeby mieć ich więcej. Czasami te sposoby niekoniecznie takie bardzo mocno zgodne z literą prawa. Ale z drugiej strony karta diabła może oznaczać, że będziecie kuszone w różny sposób. Zaraz zobaczymy, co nam się pokaże. To też mogą być na przykład jakieś osoby, które będą miały wpływ na wasze finanse. A te osoby to osoby toksyczne, które mogą wami manipulować. Więc zobaczmy sobie, jak będą wyglądały finanse w tym miesiącu. Jak będą wyglądały finanse? Bardzo dobrze. Jest rycerz denarów, więc to jest taka energia stabilności, równowagi, bezpieczeństwa. Z pewnością pieniędzy wam nie zabraknie. Natomiast to też jest energia takiego troszeczkę stania w miejscu, tak? Nie ruszania do przodu, ale ogólnie energia bardzo dobra, energia obfitości. Wasze główne źródło dochodu, jak tutaj to źródło można wzmocnić? Co tutaj można zrobić? Trzeba ruszyć z jakimś działaniem, które być może macie w głowie. Może trzeba coś załatwić, zebrać się na odwagę i załatwić jakieś ważne sprawy. Komuś coś zaproponować. Ale wiecie co, na przykład jeżeli chcecie coś sprzedać, to może trzeba coś zmienić w ogłoszeniu. Zrobić coś nowego, co wam chodzi po głowie, odważnie, tak to czuję. Wydatki i zobowiązania. Co może generować koszty lub gdzie trzeba zachować w tym miesiącu rozsądek? Myślę, że takie impulsywne wydawanie pieniędzy pod wpływem chwili, na to uważajcie, ale też wszystko, co jest związane z pożądaniem. Może pożądacie jakiejś osoby i tutaj będą wydatki związane na przykład z tym, żeby sobie kupić 10 sukienek. A może chodzi o inne inwestowanie w tak zwane poduchowanie. Ale najbardziej czuję tutaj energię właśnie takiego, kupuję coś pod wpływem chwili. Niespodziewane wpływy lub okazje finansowe. Czy pojawi się coś, co może pozytywnie zaskoczyć? Myślę, że się coś pojawi i dla was to będzie taki sygnał od Wszechświata, że Wszechświat jest blisko was. Natomiast też może to być na przykład związane z nauką. Chcecie pójść na jakieś kursy, szkolenia, studia i może się pojawić okazja, żeby to zrobić za mniejsze pieniądze. Albo macie zaplanowany ślub, wesele, czy jakąś uroczystość rodzinną. I tutaj uda się jakoś zmniejszyć te koszty. Ryzyko lub pułapka. Na co uważać, by nie stracić lub nie wpaść w niekorzystną sytuację. Trzeba zachować równowagę dawania i przyjmowania, pamiętać o tej równowadze. Co to oznacza? Że to nie jest tak, że tylko ty masz
dawać, w kogoś inwestować, tylko też otwierasz się na prezenty. Tak? Żeby nie zaburzać tej równowagi dawania i przyjmowania. I to pokażę to na takim prostym przykładzie. Uwielbiasz obdarowywać innych, ale masz trudność z przyjmowaniem. Więc tutaj na to trzeba zwrócić uwagę. Twoje nastawienie do pieniędzy w tym miesiącu. Czy twoja relacja z pieniędzmi cię wspiera? Czy może sabotuje? Zobaczmy. Myślę, że ogólnie działa dobrze. Ty trochę się boisz wydawać może pieniądze, może jesteś może w tym miesiącu będziesz taką chytruską trochę, takim skąpiradełkiem, będziesz właśnie próbowała coś oszczędzić, nie będziesz chciała się dzielić tymi pieniędzmi. Tak jakby ci mogło czegoś zabraknąć, tak jakby było przekonanie w tobie o tym, że może ci zabraknąć, a nie zabraknie, bo ten miesiąc będzie dobry, więc zastanów się tutaj nad tym. Może właśnie, trzeba pamiętać, że pieniądze muszą być w obiegu, tak? W taki czy inny sposób. Rada finansowa. Słuchaj, wyjdź z takiego sposobu myślenia, że musisz, albo nie możesz, albo nie powinnaś, albo inne rzeczy. Takie właśnie, takie myśli, które cię ograniczają. Myśli, które powodują, że jesteś taka ściśnięta. Dlatego, że wszystko się zaczyna od myśli, a ty masz otworzyć się na obfitość. Dobrze, moje kochane, to co? To idziemy teraz do tematu miłości. I zobaczymy sobie najpierw, co będzie się działo u dziewczyn w związkach. Zobaczmy energia twojego związku na początku miesiąca. Co dominuje między wami teraz? Zobaczmy. Myślę, że słuchajcie, dwie rzeczy mi przychodzą do głowy. Część z was, moje kochane, szuka nowych rozwiązań. Jesteście u progu właśnie szukania jakiejś nowej drogi. Są tutaj też takie dziewczyny, które być może zastanawiają się nad tym, czy nie zostawić tej relacji za sobą. Jakieś takie odejście może wisieć na włosku, ale to też może być informacja o tym, że gdzieś wyjeżdżacie wspólnie, że ktoś musi gdzieś wyjechać, albo na przykład, że się przeprowadzacie i teraz temu poświęcacie uwagę. Twoje uczucia i nastawienie wobec partnera, partnerki. Jak postrzegasz relacje i co w tobie się dzieje? Zobaczmy. Myślę, że tutaj u ciebie jest zakochanie, jest chęć bliskości, jest taka energia, spędźmy ze sobą czas, jesteśmy dobrym związkiem, wszystko fajnie się układa, więc bardzo ładna. Uczucia i nastawienie partnera, partnerki wobec ciebie. Jak postrzega te relacje i co się w nim dzieje? Też jest otwarty. Jest otwarty. Być może są tutaj dziewczyny w takich związkach, gdzie jesteś dla niego całym światem. Może to być też energia, ja wiem, że coś się między nami skończyło, jakiś etap i wiem, że otwiera się coś nowego, więc też bardzo pozytywnie. Co was wzmocni w tym miesiącu? Co warto pielęgnować, by zbliżyć się do siebie? Mam wrażenie, że to, co was wzmocni, to
takie chłodne podejście do pewnych rzeczy. Dla niektórych z Was tą wzmacniającą energią będziecie Wy, moje kochane, tak? Właśnie w takiej dojrzałości, w takiej mądrości, też w takim podejściu do pewnych tematów z dystansem. Ale to, co Was wzmocni, to też mogą być Wasze rozmowy, nauka czegoś wspólnie. Tak myślę, że to wszystko, co jest związane z takim rozwojem intelektualnym. Co może wywołać napięcie lub nieporozumienia? Na co uważać w komunikacji albo w zachowaniu? Zobaczmy. Na zmienność, bo to może wywoływać jakieś napięcie, tak? Zmiana zdania, zmiana sposobu nagła zachowania. Na przykład taka sytuacja, tak, idziemy na randkę, a potem nie chce mi się. Ogólnie niespodzianki wszelkiego typu. Takie niespodziewane zachowanie, niespodziewana reakcja. Jak będzie się rozwijać Wasza relacja w tym miesiącu? Co możecie wspólnie przeżyć lub czego się spodziewać? Zobaczmy. Mam wrażenie, że możecie gdzieś niespodziewanie właśnie wyjść. Pewne sprawy ruszą do przodu. Będą fajne propozycje i z jednej, i z drugiej strony. Może, żeby gdzieś wyjechać, żeby pójść do jakiejś restauracji, do kina. Widzę tutaj mocny rozwój, ale taki bardzo pozytywny, pełen pasji, namiętności. Zobaczmy radę od kart dla Ciebie. Jak się zachować, by ten miesiąc był dobry dla miłości? Zobaczmy. Pamiętać po pierwsze o równowadze dawania i przyjmowania, żeby się dzielić, ale żeby też brać. I rada druga. Z jednej strony podejść z takim z pozycji mózgu do pewnych rzeczy, ale z drugiej strony mam wrażenie, że jeżeli Ty teraz się pokazujesz jako królowa mieczy, to masz zauważyć w nim króla mieczy. Czyli być może pochwalić go za jego inteligencję, spryt, docenić jego wiedzę, doświadczenie, tak żeby on się poczuł w Twoich oczach taki mądry. Wiem, jak to brzmi, ale tak to się pokazuje. Dobrze, więc zobaczmy teraz, co jeżeli chodzi o dziewczyny singielki. Co dla singielek w tym miesiącu? Twoja energia miłosna na początku miesiąca. Jakie jest Twoje wewnętrzne nastawienie wobec miłości? Zobaczmy. Moje kochane, albo siebie oszukujecie w jakimś temacie, albo boicie się, albo boicie się, że ktoś was oszuka, okłamie, że ktoś będzie wami manipulował, że ktoś was wykorzysta. Okradnie z czasu, z uczuć, być może z pieniędzy. Więc albo same sobie gdzieś w głowie kłamiecie, albo się boicie, że ktoś was wykorzysta. Co przyciągacie energetycznie w relacjach? Jakie osoby, sytuacje lub lekcje się do Ciebie zbliżają?
Myślę, że mogą się zbliżać jakieś sprawy karmiczne, właśnie jakieś lekcje do przepracowania z poprzednich wcieleń, ale też to może być energia prawdy, sprawiedliwości, zobaczenia prawdy na jakiś temat, jeżeli tu rzeczywiście jesteście w takiej energii, no tej prawdy nie widzę. Czy pojawi się ktoś nowy na horyzoncie? Czy ten miesiąc przyniesie nową znajomość albo flirt? Zobaczmy. Myślę, że może być coś takiego. Natomiast też widać, bo tutaj mamy 7 buław, że może to być relacja, w której trzeba będzie wyznaczyć granice i pewnym rzeczom powiedzieć nie. Co może Cię zaskoczyć w sferze uczuciowej? Niespodziewana szansa, spotkanie albo zmiana kierunku. Mam wrażenie, moje kochane, że może być tak, że rzeczywiście w tym miesiącu w Waszym życiu emocjonalnym zaświeci słońce. Że ta energia albo już teraz się zmieni, albo poczujecie, że no tak, no idziemy w dobrym kierunku, nie wszystko stracone. To jest też karta, która mówi o tym, że być może poczujesz, że czeka Cię sukces emocjonalny, ale też część z Was będzie zaskoczona tym, ile czasu poświęcicie samej sobie. Na co uważać w kontaktach z innymi? Jakieś czerwone flagi, nieporozumienia, złudzenia? Na co uważać? Uważajcie na osoby, moje kochane, które od razu mówią, że na przykład nie chcą trwałej relacji. Albo widzicie, że traktują kontakt z Wami bardzo lekko. Albo uważajcie na osoby, które ciągle imprezują. Ciągle gdzieś się bawią, mają taki zabawowy tryb życia. Co warto zrobić, by przyciągnąć właściwą relację? Działanie, myśl, zmiana, która przyniesie efekt. Zachować równowagę. Zachować równowagę wewnętrzną i na zewnątrz siebie i pamiętać o tej równowadze. I pamiętać też o tym, że ta równowaga wychodzi z Was. Na zewnątrz może być sztorm, ale Wy jesteście zrównoważone i do tej równowagi też dążycie. Rada na ten miesiąc, co zrobić, by zadbać o siebie i otworzyć się na miłość, albo właśnie spotkać tę właściwą osobę. Zobaczmy. Po pierwsze, rozliczyć jakieś sprawy z przeszłości. Mam wrażenie, że coś z przeszłości może Was gnieść i tutaj trzeba z tym zrobić porządek. Być może ta miłość jest już blisko Was, ale to jest Wasz przyjaciel, przyjaciółka i Wy patrzycie właśnie przez ten pryzmat, że tutaj między nami nic się nie wydarzy. Ale też szukajcie osób, z którymi naprawdę możecie się dogadać i czujecie się przy nich bezpiecznie. Rada numer 2. Zobaczmy. Jest ktoś ciekawy u niektórych z Was. Jest to mężczyzna z trygonu ognia. Baran, lew albo strzelec, albo ktoś o charakterze lub z ascendentem, czyli w Waszym trygonie. Ale też wiecie co? Może chcecie ruszyć gdzieś albo ku komuś. No to zróbcie to.
Bo to jest karta ruchu, odwagi, takiej determinacji. Dobrze. To co? No teraz sobie zrobimy wasze relacje romantyczne z każdym znakiem zodiaku. I zobaczymy sobie, co tam będzie się działo właśnie między wami a osobami. Tutaj patrzymy romantycznie spod poszczególnych znaków. Dobra, zobaczmy sobie. Wy i baranki, jakaś iluzja i porażka. Może właśnie przez to, że była iluzja, że ktoś jest inny, że coś się dzieje, albo że będzie inaczej. Część z was po prostu poczuje, że ten związek albo to, co jest związane z tą osobą, to jest porażka. Wy i byki, współuzależnienie i uwolnienie. Słuchajcie, może uwolnicie się od właśnie toksycznej relacji z bykiem, albo uwolnicie się od tego, co powodowało, że ten związek był toksyczny. To może być zazdrość, zaborczość, jakieś dziwne zachowania z jednej czy z drugiej strony. Wy i bliźnięta, brak emocji i rozczarowanie. Może się okazać, że ten bliźniak, bliźniaczka nie ma emocji i będziecie rozczarowane. Może też wy nie będziecie miały emocji do jakiegoś bliźniaka. Wy i raki, pożądanie i egoizm. Czyli ty, on, właśnie możecie myśleć o sobie, ale to, co będzie was łączyło, przyciągało, to pożądanie. Kolejna czwóreczka. Wy i lwy. Karma. I cios w serce, więc jakieś lekcje karmiczne. Być może nieprzyjemne. Będzie trzeba się czegoś nauczyć. Ktoś zostanie zraniony. Wy i panny. Diabeł. I lęk. Diabeł to może być energia toksyka, ale to też może być energia toksycznych reakcji czy zachowań wywołanych lękiem. No właśnie, jestem zazdrosna, jestem zaborcza, jestem zazdrosny, jestem zaborczy. Wy i wagi, nowy początek i spokój. Więc będzie spokojnie, będzie miło, część z was być może właśnie poczuje, czy będziecie dążyli do tego nowego początku z czystą kartą. Może też być tak, że jeżeli ktoś się nie odzywał albo był między wami jakieś nieporozumienia, jakiś kwas, to tutaj to się wszystko wyjaśni. Wy i skorpiony, uważajcie na awanturę i romantyzowanie. Więc może być jakaś awanturka, ale też możecie romantyzować pewne sytuacje, na przykład awanturę. Dobrze, wy i strzelce, odwaga i zwlekanie. Ktoś będzie zwlekał z czymś, co chciałby zrobić, bo nie będzie miał odwagi. Albo ty, albo on. Wy i koziorożce, rzeczywistość i praca. Więc duże znaczenie będą miały sprawy zawodowe i to, co się dzieje w rzeczywistości, takie życie normalne, tak jakby było mało romantyczności. Wy i wodniki, przestrzeń i gracz. Uważajcie, bo możecie mieć do czynienia z osobą, która gra z wami. Może też być grane przestrzenią, czyli ja potrzebuję więcej przestrzeni, ale to będzie właśnie, to będą jakieś warcaby miłosne.
Może też być tak, że ktoś poczuje, że potrzebuje przestrzeni. Wy i ryby, blokady i bezruch. Czyli tutaj akurat nie ruszamy do przodu, jest energia przyblokowania i jest energia bez ruchu. No dobrze, kochane, to teraz sobie zobaczymy, co chcą powiedzieć energie wyższe, jakie przesłania dla Was na miesiąc sierpień. Zaraz zobaczymy. Ja oczywiście zachęcam do tego, byście mi pisały, czy czegoś tutaj brakuje, co byście jeszcze chciały w tym czytaniu ogólnym na miesiąc usłyszeć. Więc piszcie śmiało w komentarzach. No i oczywiście dla równowagi łapeczka i gwiazdeczka w komentarzu. A my idziemy do przesłań. Główne przesłanie na ten miesiąc. Co Wszechświat chce, abyś zapamiętała na ten czas? Główne przesłanie: niezależność. Twoja niezależność jest podstawą Twojej siły i wiedzie Cię do sukcesu. Twoje wewnętrzne światło, co warto wzmacniać w sobie? Spójrzmy. Odwagę. Daj się ponieść przygodzie, bądź odważna i podejmuj ryzyko. Czego Twoja dusza pragnie najbardziej w tym miesiącu? Zobaczmy pierwsze przesłanie, co tutaj nam chciało wypaść. Podjąć decyzję. Chcę, żebyś podjęła decyzję. Czujesz się spętana, niepewna? Posłuchaj swojej intuicji i podejmij decyzję. Gdzie Wszechświat będzie Cię wspierać? W jakim temacie? Pełne zaufanie. Podejmij ryzyko i zacznij spełniać swe najskrytsze pragnienia. Bardzo ładnie. No i przesłanie końcowe. Zobaczmy na błogosławieństwo na ten miesiąc. Co to tutaj mamy? Ułatw sobie życie. Usuń bałagan ze swojego domu i życia zawodowego, aby zrealizować, zrównoważyć strumień działania. Czyli, moje kochane, czas na porządki. No, czas na porządeczki. Dobrze, teraz zobaczymy sobie takie informacje, które być może nie pokazały się we wcześniejszych rozdziałach tego czytania, a będą ważne dla Was. Zobaczymy, co tutaj jeszcze macie wiedzieć. Dziewczyny, wszystkie karty, których używam w tym czytaniu, oprócz przesłań, wszystkie karty znajdziecie w sklepie. Link Wam zostawiam poniżej. Zobaczmy, co strzelczynie mają wiedzieć. Jesteście bezpieczne i chronione. Odetniecie się od kogoś lub czegoś, poluzujecie niektóre więzi. Znajdźcie czas na odpoczynek, relaks, urlop. Jeżeli wybieracie się gdzieś, to tutaj ten urlop będzie bardzo udany. Będą namiętność, gorące emocje i pożądanie, może na jakimś urlopie. Moje drogie, rozkwita Wasza kobiecość, ale też jakaś kobieta będzie dla Was istotna. Zauważajcie znaki. Strzeżcie się fałszywych obietnic od jakiegoś mężczyzny. Trzymajcie się jednej rzeczy, dokończcie to, co rozpoczęłyście, a pokonacie wszelkie trudności. Ogólnie też będziecie pokonywać wszelkie trudności. Czekają Was jakieś uroczystości, przyjęcia, imprezy. Czas na analizę i wzięcie pod uwagę innych opcji. Odrodzenie, coś
z przeszłości powróci, do załatwienia sprawy urzędowe lub prawne. Stawcie czoła lękom i temu, co Was ogranicza. Czas zmienić otoczenie, czyli to otoczenie, w którym jesteście, może w mieszkaniu, w domu, albo potrzebujecie pojechać do lasu, albo zmieńcie osoby, z którymi najczęściej przestajecie. Dostaniecie jakieś niewygodne zaproszenie, czyli albo od osoby, która Wam nie za bardzo pasuje, albo czas Wam nie będzie pasował. Miejcie odważne marzenia. Pojawi się nowy przyjaciel, przyjaciółka. Sprytna osoba może próbować Was oszukać. I usłyszycie coś ważnego. Dobra, więc te informacje dodatkowe już mamy. To teraz sobie zobaczmy na szczęśliwy czas w tym miesiącu. Jaki tydzień będzie najszczęśliwszy, taki najbardziej sprzyjający, na przykład na urlop, czy na rozpoczęcie czegoś, a zaraz zobaczymy. I jakie dni tygodnia będą Wam najbardziej sprzyjały. Spójrzmy. Najpierw zobaczymy tydzień. Który tydzień dla strzelczyń będzie najfajniejszy? Najlepszy, pierwszy tydzień. Zobaczmy, które dni tygodnia będą najfajniejsze, najszczęśliwsze. Czwartek, sobota i wtorek. No i ostatnia część naszego czytania. Moje kochane, jeżeli macie pytania dotyczące sierpnia, na które można odpowiedzieć tak albo nie, to zapraszam. Pomyślcie to pytanie, właściwie możecie pomyśleć do 3 pytań, ponieważ ja wyciągnę 3 karty z odpowiedziami. I wybierzcie odpowiedź. Odpowiedź numer 1. Odpowiedź numer 2. I odpowiedź numer 3. Czyli albo wybieracie jedną, albo 2, jeżeli macie 2 pytania, albo 3, jeżeli macie 3 pytania. Jeżeli potrzebujecie czasu, spauzujcie, bo ja teraz będę odkrywała karty. Jeżeli wybrałyście 1, tak, Twoja intuicja ma rację. Jeżeli wybrałyście 2, tak, jesteś silniejsza niż myślisz. Jeśli wybrałyście 3, tak, zrobisz to. No pięknie. Słuchajcie, moje kochane, to koniec tego czytania. Ja oczywiście, jeżeli macie jakieś propozycje, co tutaj jeszcze chciałybyście zobaczyć w tym czytaniu miesięcznym, to czekam na Wasze komentarze. Życzę Wam gwiezdnego sierpnia. Niech się Wam darzy. No i co? No i spotykamy się na kolejnym czytaniu. Pa!